Hallo, es ist Zeit für deutsche Lied für Rotterdam. Cześć, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym państwem, który wystawia piosenki na Eurowizję 2021. Będą to Niemcy. Jędrik z wyboru wewnętrznego przygotował dla nas utwór pod tytułem I Don't Feel Hate. Czas posłuchać. Okej, czy ta pani ma... Okej, to jest strój dłoni środkowego palca. Okej. Dużo tu jest tekstu. Ja jestem ciekaw, czy on na żywo da radę nie poplątać sobie języka i ogólnie wokalnie sobie poradzić. No, bardzo mi się kojarzy z takim wczesnym Bruno Marsem, połączonym trochę z zespołem Train, który swego czasu był bardzo popularny. No taki akustik dance pop, bym powiedział. Okej, a co to za agresywny refren? Agresywna część. Świetna jest ta wstawka taka mocna między refrenem a zwrotką. No i znowu akustycznie. No, dzieje się dużo, bardzo daje po oczach. Ciekawe, czy występ też będzie tak przegięty kolorystycznie, a wydaje mi się, że chyba sobie podarują te pralki. Okej, całe przesłanie jest I don't feel hate, czyli nie hejtujcie mnie i koniec, nic z tym nie zrobicie. Okej, dobra, wiemy, że hejt jest słaby, ale przepraszam. Muszę zrobić tak, musi być tak, kulturalnie nie z ręcami, jak było w pewnym polskim komediowym klasyku, w Koglu Moglu. Bardzo mi się podoba, pada w ogóle w ucho od razu. Lubię takie brzmienia. Takie bezpretensjonalne, wakacyjne, takie radosne, generalnie bardzo pozytywne, co może w obecnych czasach brzmi trochę kontrowersyjnie, ale nie, no chodzi o to, że jest energia, jest zabawa, jest taniec. Można się pobawić przy tym utworze. No jest to kicz. Trudno się nie zgodzić, że jest to kiczowate. I trochę powrót do lat Eurowizji, które najbardziej krytykowaliśmy. No ale z drugiej strony Eurowizja to jest widowisko rodzinne, gdzie oglądają rodziny z dziećmi, więc może taki jakiś familijny vibe tutaj Niemcom pomoże. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie przedstawione na scenie, bo spodziewam się natłoku różnych tutaj tancerzy, ludzi, tańców, ale stawka też, ta stepująca jest genialna, więc myślę, że tutaj też będzie fajnie to rozwiązane na scenie. No i tego właśnie oczekuję, że będzie się dużo działo, że będą tańce, że będzie zabawa, jakieś to sypanie się proszkami różnymi kolorowymi. Nie no, szał. Okej, czyli tak, tu jest tak, trochę gwizdanie ze Szwajcarii 2014 od Sebaltera, trochę ogólnej słodkości jak Malta 2013 i teraz nagle wjeżdża ten agresywny beat. I co mi przypomina tylko Alpha Boyera i Austria 2003. Joke entry, dla mnie nieudane wtedy 18 lat temu, które nie zasłużyło na wysoki wynik. Mam nadzieję, że tu będzie podobnie, że to nie odniesie sukcesu. To jest jakiś w ogóle, to jest joke entry, to jest żart, ale to jest słaby żart. Ale myślę, że tutaj też może zadziałać trochę czynnik taki, że piosenka, która uchodzi za kiczowato, infantylną, na scenie będzie wyglądała fajnie i się stanie czarnym koniem. Tak jak w przypadku Lake Malawi na przykład w Tel Awiwie. I kto wie, może jurorzy na to pójdą. Mogę tu znaleźć jeden pozytyw, że gdzie są napisy końcowe, to teraz oglądam. Muzyczka jest wolna, jest taka jakby akustyczna wersja, on powoli śpiewa, jest tylko trochę dźwięków ukulele i to jest jadliwe. Jakby z tej piosenki można nawet przerobić balladę, a w jakiś wolno płynący utwór, jako gitara Maryla Rodowicz. To by było nawet dla mnie zjadliwe, ja bym pochwalił i bym miał jakiś pozytywny aspekt, żeby się zaczepić. Oczywiście tym fanom Eurowizji, którzy traktują ten konkurs jako konkurs wybitnej piosenki, która musi być bardzo na serio, poważna, najlepiej, żeby była jeszcze ballada zaśpiewana 4 oktawami, no to ta piosenka zapewne się nie spodoba i będzie traktowana jako żart w stylu Cake to Bake, czy Cheesecake, czy Tomorrow, to było z Malty w 2014 roku albo 2013.
Czyli taka generalnie prosta, nie wymagająca niczego piosenka, która generalnie jest zapchaj dziurą w stawce. Mnie się ten utwór szalenie podoba. Jest właśnie bezpretensjonalny, radosny, czerpię z tego utworu jakąś taką radość, energię pozytywną na cały dzień. A przy okazji ma fajne rozwiązania muzyczne, czyli właśnie albo jakieś takie mocniejsze wstawki, fajną solówkę na trąbce ma. To jest na poziomie jakiegoś przedszkola muzycznego. To po prostu wieje amatorzyzm na kilometr i dla mnie to jest naprawdę niestrawne. I dla mnie to jest póki co najgorsza propozycja na Eurowizję w tym roku i myślę, że raczej ciężko będzie, żeby coś innego zbiło to z ostatniego miejsca, chociaż nigdy nie wiadomo i może być jeszcze gorzej, jak dobrze wiemy. Jest to chwytliwe, daje po oczach. Jak zostanie ograne na scenie, nie mam pojęcia. Może być albo bardzo źle, albo bardzo dobrze. No jeśli będzie to przesadzone, to moim zdaniem skończy na samym dnie tabeli. Bo nie kupi ani jurorów, ani widzowie nie zostaną przekonani do takiego przesadyzmu. No i niestety Eurowizji to też zaszkodzi. Wiadomo, Eurowizja to sam kicz. Bardzo mi się podoba ten utwór. A tym, którzy go krytykują, to po prostu, nie wiem, życzę więcej dystansu do siebie, bo Eurowizja nie jest poważnym konkursem na poważną piosenkę i być takim turbo bułkę przez bibułkę i kij. Więc ja jestem mega na tak. Jakby jestem w stanie też docenić przesłanie, że hejtu we współczesnym świecie jest za dużo. Też teraz nie daję może najlepszego przykładu, bo obawiam się, że moja krytyka może stanowczo wykraczać poza granicę zdrowej krytyki i trochę przehejtować ten utwór. Ale naprawdę jakby to, jaką otoczkę pozytywności tu kreuje Jędrik, to dla mnie to jest zbyt słodkie, zbyt tandetne i przez to nie do zaakceptowania. Nie, bez kitu, jak ktoś to krytykuje. Ale zachwyca się pewnie baladami.